Witajcie kochani. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o mojej przygodzie z programem Top Model. Ja co prawda jakiś czas temu zrobiłam na swoim blogu specjalny, dość długi i obszerny wpis na ten temat. Link do niego znajdziecie w opisie pod spodem, ale stwierdziłam, że warto nagrać na ten temat jeszcze film. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że wielu z Was woli jednak przyswajać wiedzę oglądając i słuchając kogoś, niż czytając na ten temat. Po drugie, mam świadomość tego, że wielu z Was nie wie, że miałam styczność z programem Top Model. I po trzecie wreszcie, już jakiś czas temu zauważyłam, że jednym z najpopularniejszych haseł, jakie wpisujecie zarówno w wyszukiwarkę Google, jak i na YouTubie, jest, uwaga, uwaga, hasło Olfaktoria Top Model. I to, słuchajcie, dało mi do myślenia na tyle, że stwierdziłam, że skoro szukacie tego typu materiału, no to jesteście go bardzo ciekawi. I stąd między innymi pomysł na dzisiejszy film. Od razu chciałabym zaznaczyć, że ten film będzie bardzo długi, podobnie zresztą jak mój wpis na ten temat, dlatego, że mam Wam do przekazania naprawdę mnóstwo ciekawych, mam nadzieję, rzeczy. Także chciałabym się z Wami podzielić nie tylko moją przygodą z programem Top Model, ale również pewnymi obserwacjami i wynikającymi z tego radami na przyszłość. Także mam głęboką nadzieję, że film okaże się dla Was nie tylko bardzo ciekawy i interesujący, ale również, przynajmniej dla części z Was, przydatny. Pozwólcie jednak, że zanim opowiem Wam o programie Top Model, najpierw opowiem Wam o innym castingu, w którym brałam udział, pierwszym castingu w swoim życiu, w którym brałam udział kilka lat wcześniej, dlatego, że ten casting miał bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób zachowywałam się w trakcie castingu do programu Top Model. Pierwszym castingiem w moim życiu, w którym brałam udział, był casting do nieistniejącego już programu Idol. Nie pamiętam już teraz, jaka to była edycja, która dokładnie. Na pewno była to edycja, w której w jury zasiadali Kuba Wojewódzki, Ela Zapędowska, Robert Leszczyński i Jacek Cygan, bo jak wiadomo ten skład w miarę upływu czasu się zmieniał. I tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tym, jaka była wtedy moja sytuacja. Ja byłam nastolatką, która chodziła sobie do liceum, ale cały czas mieszkała na wsi. Nie miałam komputera, nie miałam dostępu do internetu. W tamtym czasie z dostępem do internetu na wsiach było bardzo, bardzo trudno. I mówię Wam o tym dlatego, że będąc taką osobą ze wsi, z ograniczonym dostępem do internetu, miałam bardzo znikomą wiedzę na temat tego, jak wyglądają castingi do różnego rodzaju programów telewizyjnych. A wtedy te castingi były jeszcze czymś nowym na polskim rynku, także wiedza dotycząca tych castingów też była na bardzo niskim poziomie. Tak naprawdę nikt nie wiedział, przynajmniej nikt z moich znajomych, bliskiego otoczenia, rodziny, jak taki casting tak naprawdę wygląda. Także cała moja wiedza na temat castingów do programów opierała się na tym, co widziałam w telewizji. A w telewizji informowano wszem i wobec, że na castingi do programu Idol ludzie walą drzwiami i oknami tysiącami, że ustawiają się w kolejkach tak dużych i długich, że warto na castingu zjawiać się już o 4-5 rano, bo wtedy zaczynają się tworzyć kolejki. Ja byłam wtedy, tak jak powiedziałam, nastolatką ze wsi, o znikomej wiedzy, o bardzo niewielkim doświadczeniu, w zasadzie żadnym, jeśli chodzi o castingi. Byłam też bardzo naiwna, nie miałam nikogo, kto mógłby mi pomóc, powiedzieć, coś doradzić. Także postanowiłam rzucić się na głęboką wodę, też wskutek namów moich znajomych, bo pamiętajmy o tym, że to był czas, w którym ja skrycie marzyłam o tym, żeby zostać piosenkarką. Mówiłam o tym w jednym z moich filmów typu Q&A. I te namowy moich znajomych i rodziny razem z tym moim marzeniem, a także taką chęcią do testowania siebie w nowych sytuacjach, bo ja lubię wyzwania, spowodowały, że postanowiłam wziąć udział do castingu właśnie do programu Idol. I wybrałam sobie jako miasto castingowe Warszawę, dlatego że od zawsze mi się to miasto podobało. Dzisiaj tutaj, wiadomo, mieszkam już od wielu lat, ale wtedy jeszcze nie mieszkałam, ale już wiedziałam, że to jest moje miejsce, może nie na ziemi, ale w Polsce.
Także bardzo chciałam wyjechać do Warszawy, a ten casting był dodatkową okazją, jakby takim pretekstem do tego, żeby się w tym mieście pojawić. Nie pojechałam na casting sama, pojechałam z koleżanką. Alicja, jeśli to oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. I mając na uwadze to, że kolejki tworzą się bardzo wcześnie rano, przyjechałyśmy tam z koleżanką do Warszawy dzień wcześniej, żeby się wyspać. I następnie wstałyśmy o 3 w nocy po to, żeby o tej 4-5 godzinie zjawić się na miejscu. I tak też się, słuchajcie, stało. Pojawiłyśmy się około 5 właśnie w miejscu, w którym miał się odbywać casting do programu Idol. I wtedy doznałam pierwszego szoku. Otóż wtedy zobaczyłam, jak wygląda zderzenie tego, co się mówi w telewizji z rzeczywistością. Bo wyobraźcie sobie, że myśmy z koleżanką były pierwszymi osobami na placu przed budynkiem, w którym miał się odbywać casting do Idola. I ja byłam w tak ciężkim szoku, że na początku myślałam, że pomyliłyśmy miejsca. No bo przecież w telewizji pokazywali, że o 4 rano tam są niesamowite kolejki przed wejściem do budynku, w którym odbywają się castingi. A tymczasem myśmy były, słuchajcie, pierwsze. I to mi dało do myślenia. Tak naprawdę pierwsze osoby zaczęły się pojawiać mniej więcej godzinę później i one też były zdziwione, dlaczego tak mało osób jest na tym placu, ale to nic, słuchajcie. Prawdziwe tłumy, te tłumy, które pokazywane były w telewizji jako te, które pojawiają się o 5 rano, pojawiły się o 10, czyli wtedy, kiedy miał się tak naprawdę zacząć casting. I wtedy nastąpiło, słuchajcie, drugie uderzenie szokujące dla mnie, ponieważ wiadomo, casting jak to casting, trzeba się ustawić w kolejce po to, żeby między innymi otrzymać numerek ten charakterystyczny, który następnie naklejało się w tym miejscu. Więc ustawiłam się, słuchajcie, w kolejce i ja nie miałam pojęcia o tym, że tam na tych castingach przydziela się numerki losowo. Normalnie jest tak, że jak ktoś przed Wami stoi, to ma numerek niższy o 1 od Was, a osoba za Wami jeden numerek wyższy, czyli jeśli ktoś przed Wami ma 9, to Wy macie 10, a osoba za Wami ma 11. A tam w tej kolejce, słuchajcie, osoba przede mną otrzymała numerek 1205, ja otrzymałam numerek 40500, a osoba za mną 56. I to mnie, słuchajcie, na początku bardzo zszokowało, a później uzmysłowiłam sobie, dotarło do mnie to, po co się to robi, że to jest taki trik, który ma na celu pokazanie później w telewizji, że na castingi przychodzi mnóstwo osób, o wiele więcej niż w rzeczywistości. Bo to działa w ten sposób, że patrzycie na kogoś, kto ma, tak jak ja miałam numerek 40500 i myślicie sobie, o Boże, na tym castingu było co najmniej 40500 osób, no bo ta dziewczyna ma taki numerek, a to oznacza, na pewno to oznacza, że tych osób na castingu było znacznie więcej. I ja nie miałam zupełnie tej świadomości w momencie, kiedy poszłam na ten casting. Także to mnie niesamowicie na początku zszokowało. I w połączeniu z tym, że z tymi tłumami, które się pokazywało, że się pojawiają o 4-5 rano, miałam już dwie, słuchajcie, sytuacje szokujące tego dnia, ale trzecia miała jeszcze, słuchajcie, nadejść. Po przydzieleniu mi numerku kazano mi się udać do hali, gdzie miałam czekać razem z innymi uczestnikami castingu na swoją kolej do tego, żeby przejść do kolejnego pomieszczenia i następnie udać się do którejś z sal, w których byli przesłuchiwani wszyscy ci, którzy chcieli zaśpiewać. Sale były 4, A, B, C i D i wtedy, słuchajcie, dowiedziałam się, że na tym castingu, na który ja przyjechałam, nie ma prawdziwego jury. I to, słuchajcie, mnie dobiło. Naprawdę ja byłam tak rozczarowana, że bardzo poważnie zastanawiałam się nad tym, czy by nie wrócić do domu. Bo dopiero wtedy dotarła do mnie kolejna rzecz, kolejna manipulacja przedstawiana mi i milionom widzów w telewizji, a mianowicie taka, że ja tak naprawdę nie byłam na castingu, tylko na pre-castingu. I ja wtedy nie znałam pojęcia pre-castingu. Nikt mi nie powiedział, że do programów telewizyjnych najpierw są pre-castingi, które służą temu, żeby odsiać
pierwszą część tych osób, które przychodzą na casting i dopiero z nich wybrać tych szczęściarzy, którzy wystąpią przed prawdziwym jury. I powiem Wam, że było mi bardzo przykro, byłam niesamowicie zawiedziona, bo jednym z powodów, dla których pojechałam właśnie do Warszawy na ten casting, było to, że wiedziałam, że w jury będzie Ela Zapędowska, która była nauczycielką śpiewu mojego nauczyciela śpiewu. I ja w tej, słuchajcie, swojej całej naiwności wyobrażałam sobie, że jak już pani Ela będzie mnie wysłuchiwać, to ja jej w pewnym momencie o tym powiem i przekażę jej pozdrowienia od mojego nauczyciela śpiewu. I słuchajcie, jak teraz sobie to przypominam, to chce mi się śmiać, ale wtedy chciało mi się płakać. Już nie pamiętam, czy to ze smutku, czy ze złości, czy ze wszystkiego naraz. Czułam się, słuchajcie, niesamowicie oszukana, no bo najpierw te godziny, później te numerki, aż w końcu, słuchajcie, to jury. I ja się dopiero wtedy dowiedziałam, że jeżeli przejdę pomyślnie precasting, będę musiała zostać jeszcze jeden dzień w Warszawie, bo dopiero wtedy będę mogła wystąpić przed prawdziwym jury. I wtedy stało się dla mnie jasnym to, czego nie potrafiłam zrozumieć wcześniej, a mianowicie zawsze mnie zastanawiało to, jak to jest możliwe fizycznie przesłuchać tyle tysięcy tych osób, które pokazuje się w telewizji, przez 4-osobowe jury w ciągu jednego dnia. I mimo, że wydawało mi się to podejrzane, to jakoś w świecie nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że może właśnie dlatego, że najpierw jest jakiś precasting. Zupełnie nie miałam, słuchajcie, o tym pojęcia. Tak czy inaczej, przydzielono mnie do którejś z sal, w której oczywiście była jakaś komisja składająca się z kilku osób, ale ja nie miałam i do tej pory nie mam pojęcia, co to były za osoby. Mogę się jedynie domyślać na podstawie tego, co mi powiedział kolega, którego poznałam kilka lat później tutaj na studiach, który też bardzo chciał śpiewać i chodził na castingi do innych programów telewizyjnych. I on mi powiedział, że na takich precastingach w jury zasiadają osoby związane z muzyką i że zdarzyło mu się nawet parę razy, ponieważ on chodził regularnie na te castingi, trafić na swoich nauczycieli śpiewu. Także stąd wiem, albo raczej mogę się domyślać, jakie osoby znajdowały się właśnie w tamtych pomieszczeniach. I na swoją kolej czekałam, słuchajcie, prawie cały dzień, pewnie z jakieś 10 godzin, to jest norma, jeśli chodzi o tego typu castingi. I pamiętam, że w pewnym momencie podszedł do mnie Maciek Rok, który wtedy był prowadzącym tego programu, po to, żeby zapytać się mnie, jaką będę śpiewać piosenkę. I powiedziałam mu jaką, że będę śpiewać Jesteś lekiem na całe zło. I pamiętam, że jak on to usłyszał, to powiedział, że ja na pewno się nie dostanę do tego programu, bo to jest tak stary utwór, że na pewno nie spodobam się komisji. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo się wkurzyłam wtedy na Maćka. Zwłaszcza, że słuchajcie, czekał na mnie, aż wyjdę z tej sali przesłuchań. Nie wiem, czy chciał sobie dokręcić końcówkę materiału na mój temat, czy o co chodziło. W każdym razie bardzo mnie to zdenerwowało. I teraz opowiem Wam, jak wyglądało to przesłuchanie. Weszłam do tej sali, gdzie było ciemno. Wiedziałam, że jest kilka osób przede mną, ale nie widziałam ich twarzy. Stanęłam na tej charakterystycznej naklejce Idol. Świeciły na mnie, słuchajcie, światła, więc one mnie dodatkowo oślepiały, także nic nie widziałam. Przedstawiłam się, powiedziałam, co będę śpiewać i wtedy usłyszałam jedną rzecz, tak naprawdę jedną, jedyną, jaką tego dnia usłyszałam od komisji, że mam ładne nazwisko. Powiedziałam, wiem, dziękuję. Zaśpiewałam utwór i mi podziękowano i tyle. Casting się skończył, wyszłam z sali, to trwało niecałe 5 minut. I jak opuszczałam tę salę, muszę Wam powiedzieć, że byłam niesamowicie zawiedziona. Ja nie byłam zawiedziona, wiecie, tym, że się nie dostanę, bo oczywiście zawsze się ma nadzieję jakąś tam, że się przejdzie dalej, jak się bierze udział w takim castingu, ale byłam zawiedziona tym, ile takich nieprzyjemnych rzeczy mnie spotkało. Poczułam się trochę tak, jak taka nastolatka wrzucona w dorosłość. Bardzo naiwna, która dostała, wiecie, po tyłku. Nikt mi wcześniej nie powiedział, że to tak będzie wyglądać, także powiem Wam, że bardzo długo mnie to bolało i na tyle mnie to cała sytuacja zabolała, że stwierdziłam, że ja nie dość, że nie będę brała udziału w innych castingach już tego typu, bo się poczułam najzwyczajniej w świecie oszukana, to jeszcze stwierdziłam, że nie będę oglądać tej edycji w castingu, do której brałam udział i tak też, słuchajcie, zrobiłam. Wróciłam do domu, opowiedziałam o wszystkim, co takiego wydarzyło się w Warszawie i zapomniałam o sprawie. I wszystko byłoby, słuchajcie, ok, gdyby nie to, że nastąpiła emisja programu. I co się, słuchajcie, wydarzyło?
Otóż któregoś dnia siedzieliśmy ze znajomymi w kawiarni i pamiętam to jak dziś. Siedziałam ja i 3 albo 4 moich znajomych i to było po weekendzie i w pewnym momencie oni mówią do mnie tak: słuchaj Dorota, byłaś w telewizji w weekend i powiedz nam, dlaczego Ty nas okłamałaś, że nie śpiewałaś przed prawdziwą komisją? Myśmy oglądali wczoraj program i ewidentnie śpiewałaś przed prawdziwą komisją. I jak ja to, słuchajcie, usłyszałam, to ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć, bo w tamtym czasie było mnie łatwo wkręcić, łatwo się nabierałam na różne rzeczy i ja to w pierwszym momencie odebrałam jako jakiś żart. Myślę sobie, kurczę, siedzą tutaj ze mną znajomi i mi wmawiają, że brałam udział w castingu telewizyjnym, w którym tak naprawdę mnie nie było. I wiecie, strasznie dziwnie się poczułam i zaczęłam ich dopytywać, o co tak naprawdę im chodzi, no bo przecież chyba ja najlepiej wiem, przed kim występowałam i przed kim śpiewałam. A tymczasem, słuchajcie, okazało się, że wykorzystano mój wizerunek w taki sposób, że doklejono do tego, co śpiewałam, opinię prawdziwego jury. Czyli, proszę Państwa, magia montażu. I to była, słuchajcie, kolejna rzecz, która pojawiła się jak Filip z konopi, o której nie miałam zielonego pojęcia, że tak w ogóle można robić. I nawet zaczęłam się dopytywać już z ciekawości, słuchajcie, no dobrze, no to czy ja coś mówiłam? Nie mówiłaś. No to by było ciężej, słuchajcie, zmontować, jak ja coś mówię, jak nic nie mówiłam na tym castingu. No dobrze, a czy jury coś mówiło? No tak, pani Ela powiedziała, że za dużo ozdobników masz w tej piosence. Gdzie ja jako osoba, która śpiewała dobrych kilka lat, doskonale wiem, czym są ozdobniki i wiedziałam, że w tym utworze ich w ogóle nie zastosowałam. I zaczęłam tłumaczyć to tym swoim znajomym. Słuchajcie, taka zszokowana. Myślę sobie, o nie, jeszcze na dodatek, na dokładkę ktoś wykorzystał mój wizerunek. Oczywiście, niestety jest tak, że jak bierzecie udział w castingach do takich programów, no to podpisujecie papier, który pozwala telewizji na dokonywanie różnych rzeczy związanych z Waszym wizerunkiem i ja tego też nie byłam wtedy świadoma. Także zobaczcie, o ilu kłamstwach, o ilu różnych manipulacjach dowiedziałam się tylko na podstawie tego jednego castingu. I wtedy obiecałam sobie, że już nigdy nie wystąpię w żadnym programie typu talent show. Tak bardzo byłam zawiedziona i tak też zrobiłam. Nigdy więcej nie wzięłam udziału w żadnym castingu właśnie polegającym na śpiewaniu, na promowaniu swojego talentu. I teraz pewnie część z Was zastanawia się nad tym, dlaczego tyle czasu poświęciłam programowi Idol, skoro film ma dotyczyć Top Model. Ano dlatego, że uważam, że ta historia z Idolem stanowi świetny wstęp do historii, którą opowiem Wam za chwilę. I też stanowi idealny dowód na to, że bardzo dużo możemy się nauczyć w takich nie do końca sprzyjających nam sytuacjach. I jak wiele możemy tych informacji, tej nauki wykorzystać w sytuacjach, które zdarzają nam się później w naszym życiu. I ja tutaj jestem doskonałym tego przykładem. Jak wiecie, po zakończeniu liceum wyjechałam do Warszawy na studia i tutaj początkowo pracowałam jako kelnerka. I któregoś dnia, kiedy bardzo padał deszcz, pamiętam to jak dziś, przechodziłam przejściem podziemnym, ponieważ wysłano mnie po coś do sklepu. Wyglądałam, słuchajcie, fatalnie, przynajmniej w moim mniemaniu. Glany, otwarta, w sensie rozpięta kurtka, mokre włosy i szłam takim bardzo szybkim tempem i w pewnym momencie ktoś mnie zaczepił. Jak się później okazało, był to scout, czyli osoba, która zajmuje się poszukiwaniem nowych twarzy do agencji modelek i scout ten pochodził z jednej z najsłynniejszych warszawskich agencji modelek, czyli Mango Models. I ten scout zaproponował mi pojawienie się właśnie w agencji po to, żeby się pokazać i ocenić moje szanse na przyjęcie do tej agencji. I jakiś czas później ja się w tej agencji zjawiłam. Ważyłam wtedy 50 kg, czyli znacznie mniej niż ważę teraz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy zjawiłam się w siedzibie tej agencji, zaproszono mnie do pokoju, takiego 2x2, dość małego. I tam przez kilkanaście minut bardzo intensywnie mi się przypatrywano dosłownie z każdej strony.
Na początku, kiedy miałam na sobie ubrania, kazano mi się pokazywać z profilu, lewego, prawego, z przodu, z tyłu. Oczywiście również ze mną rozmawiano. Dowiedziałam się wtedy, że mam taki typowy, komercyjny typ urody i że w zasadzie mogłabym sobie jeszcze bardziej rozjaśnić włosy. Wtedy już miałam bardzo jasny blond, ale usłyszałam taką informację, że dobrze by było, żebym rozjaśniła je jeszcze bardziej. Następnie poproszono mnie o to, żebym się rozebrała, w sensie pokazała w stroju kąpielowym i znowu musiałam się odwracać w różne strony i wtedy usłyszałam, że mam idealne ciało do reklamowania kostiumów kąpielowych. Nie jestem kandydatką na modelkę wybiegową, no ale umówmy się, ja też nie wyglądam jak taka właśnie typowa modelka wybiegowa. Zgodzę się z tym, że mam komercyjny typ urody, nie jest to dla mnie wada, wręcz przeciwnie, zaleta. Zrobiło mi się miło, nie powiem, kiedy powiedziano mi, że mam ciało idealne do reklamowania kostiumów kąpielowych, ale usłyszałam wtedy, że powinnam popracować nad ciałem, pochodzić na masaże wyszczuplające i ogólnie jeszcze kilka kilogramów schudnąć. I ja oczywiście byłam gotowa to zrobić i na początku wpisano mnie do bazy, wskutek czego otrzymywałam różne SMS-y dotyczące castingów do reklam, filmów i seriali. I zawsze, kiedy otrzymywałam taką wiadomość, to zjawiałam się na takim castingu. I wydaje mi się, a w zasadzie jestem pewna, że robiono to po to mnie wysyłano na te castingi, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie się dobrze sprzedać, czy klienci są w stanie mnie polubić i wybierać do różnych kampanii, ale powiem Wam, że ja się bardzo źle czułam, zarówno wtedy, kiedy byłam w tym małym pokoiku i byłam tak oceniana od góry do dołu, jak również w trakcie tych castingów, gdzie było bardzo dużo dziewczyn, gdzie trzeba było mnóstwo czasu czekać. Te dziewczyny często były o wiele ładniejsze, szczuplejsze, wyższe itd. Ode mnie. I ta presja i to, że każdy się na Was patrzył, że chodziło tylko o wygląd, spowodowało, że ja bardzo szybko się zniechęciłam do tego i przestałam chodzić na te castingi i w rezultacie też nigdy nie dołączyłam do grona modelek Mango Models, także ta moja historia z modelingiem dość szybko się skończyła. Później zaczęłam pracę w Douglasie. Była to praca na etat, a mówię o tym dlatego, że również w trakcie mojej pracy w Douglasie kilka razy mi się zdarzyło, że podeszło do mnie kilka osób, czy to scoutów, czy właścicielek agencji modelek, fotomodelek, które właśnie proponowały mi, żebym zjawiła się u nich na castingu, ale ja już wiedziałam wcześniej, z czym się to wiąże. Przede wszystkim wiązało się to z tym, że należało mieć bardzo dużo czasu, bo te castingi były niejednokrotnie bardzo długie, a ja tego czasu nie miałam, ponieważ tak jak powiedziałam, pracowałam na etat, castingi odbywały się w ciągu dnia, więc nie miałam za bardzo czasu, żeby jeszcze, wiecie, gdzieś jechać na drugi koniec Warszawy i czekać kilka godzin na casting. Poza tym jeszcze studiowałam, także dałam sobie z tym spokój, ale rzeczywiście miałam takie propozycje i myślę, że to właśnie te propozycje spowodowały, że w momencie, kiedy w telewizji ukazał się program Top Model, zaczęła kiełkować w mojej głowie myśl, że mogłabym w takim programie wystąpić. Przy czym od razu chciałabym zaznaczyć, że nie myślałam o tym w kategoriach takich, żeby pójść na casting i zrobić niesamowitą międzynarodową karierę modelki, bo na to wiedziałam, że już było za późno. Ja miałam wtedy 25 lat, co jak na modelkę jest wiekiem emerytalnym, zwłaszcza początkującą. I już nie wyglądałam tak dobrze jak za czasów agencji modelek Mango Models. Byłam jednak kilka kilogramów grubsza niż wtedy, kiedy przyszłam tam na casting. Więc bardziej myślałam o tym w kategoriach tego, żeby się sprawdzić, żeby przeżyć jakąś przygodę, zobaczyć jak sobie radzę w sytuacjach stresujących i czy się spodobam jury. Także bardziej w ten sposób o tym myślałam i też nie ukrywam, byłam ciekawa tego programu. W momencie, kiedy ogłoszono, że odbędą się castingi do drugiej edycji, stwierdziłam, że pójdę na ten casting, który odbywał się w Warszawie i on miał miejsce dokładnie 7 lipca 2011 roku. I powiem Wam, że też takim jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałam się ostatecznie na ten casting, byli moi znajomi, którzy bardzo, ale to bardzo intensywnie namawiali mnie na to, żebym pojawiła się na tym castingu, twierdząc, że idealnie nadaje się do tego programu, zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd. Ja nie byłam przekonana do tego, natomiast oni mi tak, słuchajcie, truli głowę, zresztą moja rodzina też, i tak byli przekonani,
że na pewno się do tego programu dostanę, że w końcu się zdenerwowałam i stwierdziłam, ok, pójdę na ten casting tylko po to, żeby im udowodnić, że się do tego programu nie nadaje, że mnie po prostu nie wezmą. Chciałam mieć po prostu dowód i chciałam mieć z głowy tych wszystkich ludzi, którzy mi ciągle o tym programie mówili. Także udałam się, słuchajcie, na casting i on miał się zacząć o godzinie 10 rano, podobnie jak x lat wstecz casting do programu Idol. I już bazując na tych swoich doświadczeniach z poprzedniego castingu, podejrzewałam, że tutaj będzie podobnie. I zamiast pojawić się o 5 rano, przyjechałam, słuchajcie, po 10. I bardzo dobrze zrobiłam, moja intuicja mnie nie myliła, ponieważ w momencie, kiedy przyjechałam, już było sporo osób oczywiście na placu przed Torwarem, bo tam odbywał się casting. I też, słuchajcie, nagrywano tam pewne rzeczy do programu. Była Joanna Krupa i Michał Piruk i oni stali na takim specjalnym podejście, wypowiadali swoje kwestie, a pod tym podestem stała bardzo duża grupa dziewczyn, które skakały, klaskały, wrzeszczały. Były oczywiście duble, więc one za każdym razem były proszone o to, żeby właśnie reagować w odpowiedni sposób, żeby móc to nagrać i w odpowiedni sposób sprzedać w telewizji. Ja trzymałam się od tego z daleka, usiadłam sobie gdzieś totalnie na uboczu, bo stwierdziłam, że nie będę brała udziału w tym cyrku. Już mi wystarczył ten cyrk z Idolem, więc czekałam spokojnie na rozwój wydarzeń. Po upływie mniej więcej 2 godzin, czyli około południa, pojawił się reżyser programu, który poinformował wszystkie dziewczyny, które pojawiły się na castingu o tym, że za chwilę casting się rozpocznie i że w związku z tym zostaną otwarte drzwi do budynku. I poprosił nas wtedy o to, żebyśmy się ustawiły w kilku rzędach, ponieważ chciał nagrać ujęcie do telewizji pokazujące, jak wchodzimy do budynku. Bardzo zależało mu na tym, żebyśmy okazywały emocje, czyli żebyśmy klaskały, wymachiwały rękami, wrzeszczały, a najlepiej, żebyśmy biegły w kierunku wejścia. I tak też zrobiły dziewczyny, które były z przodu i na nie czekała bardzo niemiła niespodzianka, słuchajcie, w środku. Ponieważ myśmy tak naprawdę wszystkie myślały, że to nagranie będzie jedno. Myśmy nie myślały o tym, że ktoś będzie chciał robić duble. Więc te dziewczyny, wszystkie, które brały udział w tym biegu do środka budynku, cieszyły się z tego, że w końcu zaczyna się casting i zwłaszcza te, które były z przodu, miały nadzieję, a raczej nie miały nadzieję, tylko były przekonane, że jako, że dostały się pierwsze do budynku, to pierwsze wypełnią ankietę i dostaną najlepsze numerki, a tymczasem, słuchajcie, okazało się, że te panie, które tam czekały z tymi ankietami, zamiast wręczyć ankiety tym dziewczynom, dały im puste kartki. Wszystko po to, żeby wyszło dobre ujęcie do telewizji i słuchajcie, wszystkie się tak zdenerwowałyśmy, no bo wiecie, nikt nie lubi być traktowanym jak idiota, a tak właśnie nas tam potraktowano. Ale w końcu po zrobieniu tego ujęcia wszystkie weszłyśmy do budynku i w końcu mogłyśmy się ustawić tam w kolejce po to, żeby dostać numerek i ankietę i oczywiście tak jak było w przypadku Idola, numerki również nie były przydzielone tutaj po kolei, tylko przypadkowo po to, żeby w telewizji wyglądało to tak, jakby na castingu było znacznie więcej osób niż w rzeczywistości, ale w tym przypadku już mnie to ani nie zdziwiło, ani nie było to dla mnie jakimś niemiłym zaskoczeniem, wręcz przeciwnie, byłam na to przygotowana. W zasadzie to miałam do siebie pretensje, wiecie o co? O to, że tak szybko pojawiłam się na castingu, ponieważ pojawiłam się o 10, a dopiero około południa zaczęto nas wpuszczać i mogłam przyjść nawet o 13, 14 i też bym została wpuszczona, ale tego nie wiedziałam. Natomiast tam było dużo dziewczyn takich, które były tam od samego rana, bo też nie wiedziały, tak jak ja kiedyś, że to wszystko odbywa się z kilkugodzinnym opóźnieniem i że wcale nie jest tak, jak to pokazuje telewizja. Także tutaj odrobiłam lekcję, ale w końcu dostałam swój numerek. Dostałam też do wypełnienia taką krótką ankietę, gdzie musiałam uzupełnić takie dane jak wiek, waga, doświadczenie w modelingu itd., itd. I wtedy dowiedziałam się czegoś, czego nie wiedziałam wcześniej, a mianowicie, że pierwszeństwo w castingach miały osoby, które przyszły z własnymi zdjęciami. Ja nie miałam o tym pojęcia, że można przyjść z własnym zdjęciem, w związku z czym zostałam skazana na to, jak i wiele innych dziewczyn, żeby stanąć w kolejce do fotografa, co zajęło 2 godziny, słuchajcie, żeby fotograf zrobił mi zdjęcie, a następnie kolejne 2 godziny musiałam czekać na odbiór tego zdjęcia, a raczej kopię zdjęcia z drukarki.
I powiem Wam, że bardzo żałuję, że nie przyszłam wtedy ze swoim zdjęciem, ponieważ to, co wyrabiał tam fotograf, to wołało o pomstę do nieba. Zresztą zobaczycie w tej chwili zdjęcie, jakie on mi wtedy zrobił i myślę, że wszyscy bez wyjątku stwierdzą, włącznie ze mną, że to zdjęcie jest fatalne, że ja na nim wyglądam po prostu strasznie. I to już nie chodzi o to, że nie miałam makijażu, że byłam zmęczona po iluś tam godzinach, że światło było fatalne, tylko po prostu chodzi o to, że to zdjęcie zostało zrobione totalnie, słuchajcie, na odczepnego, byle tylko je zrobić i już. Ja na podstawie tego zdjęcia nigdy sama siebie bym nie widziała w roli modelki, a co dopiero w programie telewizyjnym Top Model. Także powiem Wam, że ten fotograf był fatalny i w ogóle tam panował straszny chaos. Organizację oceniam jako beznadziejną. Naprawdę nie wiem, czy dałoby się to zrobić gorzej, ale tak to właśnie wyglądało. I teraz na moment jeszcze powracając do tego zdjęcia, na którym tak fatalnie wyglądam, to chciałabym powiedzieć, że wszemi wobec informowano, że na castingi powinno się przyjść bez makijażu i ja tak właśnie zrobiłam. Miałam też doświadczenie wcześniejsze z agencją modelek, gdzie rzeczywiście na wszystkie castingi należało przychodzić bez makijażu. A słuchajcie, tutaj jedno mówili w telewizji, a drugie dziewczyny robiły, czyli tak naprawdę większość dziewczyn, która pojawiła się na tym castingu, przyszła w pełnym makijażu, w zrobionych włosach i wystrojona jak do kościoła, czy też na imprezę. Nie wiem, jak to inaczej określić. A ja, słuchajcie, przyszłam w pierwszych z brzegu rzeczach, jakie mi się nawinęły pod ręką rano, czyli w jeansach i w t-shircie dość nieprzemyślanym z Hello Kitty i oczywiście bez makijażu. Także ja się czułam tam strasznie głupio i brzydko, bo byłam jedną z nielicznych osób, która właśnie tak wyglądała, ale jakoś nikt z przeprowadzających casting nie miał nic przeciwko wyglądowi pozostałych uczestniczek. Także gdybym wcześniej wiedziała, że to tak wygląda, to na pewno przyszłabym ubrana inaczej. Ale cóż, człowiek uczy się na błędach. Coś, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to, że w pewnym momencie wszystkie dziewczyny wyproszono z budynku i kazano nam ustawić się na dworze, w miejscu, w którym miał za chwilę wylądować helikopter i z którego mieli wyjść przedstawiciele jury. Średnio nam się, słuchajcie, chciało to robić, to przerwało cały ten system castingowy, że tak powiem. Natomiast musiałyśmy się ustawić na dworze i czekać tam kolejną godzinę, aż wyląduje ten nieszczęsny helikopter i aż zostanie wykonanych kilka dubli. I oczywiście w związku z tym, że nie było nas aż tak dużo, żeby w kamerze wyglądało to dobrze, no to kazano nam się tak ustawić i tak ścisnąć, żeby to dobrze wykadrować i żeby jednak w telewizji zostało to pokazane jako dowód na to, że na castingu pojawiły się tłumy. Także słuchajcie, w tamtym momencie to już mi się chciało śmiać z tego wszystkiego, bo ja oczywiście byłam świadoma pewnych rzeczy na podstawie castingu do Idola, ale to, co się działo na castingu do Top Model, przechodziło moje najśmielsze oczekiwania. Także przerwano ten casting, zrobiono przerwę, tak jakby godzinną i później wszystkie musiałyśmy wrócić do budynku i tam nastąpiła kontynuacja castingu, bo oczywiście, tak jak w przypadku Idola, był to pre-casting, a nie casting, czyli nie należało się tam spodziewać prawdziwego jury. Ono oczywiście sobie było i robiło ujęcia do odcinka, ale nie było tego prawdziwego jury na tym pre-castingu. Na pre-castingu były znowu 4 sale, tak jak w Idolu, A, B, C i D i w każdym była kilkuosobowa komisja i znowu nie wiedziałam kompletnie i do tej pory nie wiem, co to byli za ludzie, ale jedna z rzeczy, których dowiedziałam się w międzyczasie, to to, że jeśli ktoś z tego jury nawiąże dłuższy kontakt z osobą, która przyszła na casting, no to jest duża szansa, że ta osoba przejdzie do dalszego etapu. I wreszcie, słuchajcie, po mniej więcej 10 godzinach nadeszła moja chwila na to, żeby pokazać się przed komisją. I słuchajcie, już byłam tak zmęczona, że było mi wszystko jedno. Chciałam po prostu dokończyć rozpoczęte zadanie. Także pojawiłyśmy się tam z 4 dziewczynami, ponieważ po 5 dziewczyn wchodziło do każdej z sal. Ustawiłyśmy się w jednym rzędzie i pamiętam, że ta sala miała lustra, więc widziałyśmy siebie w odbiciu. I jury zadawało
niektórym z nas pytania. Z jedną z dziewczyn rozmawiało dłużej. W pewnym momencie jeden z panów zasiadających w jury zaczął rozmawiać również ze mną i zapytał się mnie, czym się zajmuję. Ja powiedziałam, że psychologią i że w związku z tym wszystko o nim wiem. I słuchajcie, to bardzo tego pana zaciekawiło, ponieważ wtedy zapytał się mnie, w takim razie proszę mi powiedzieć, jaki jestem, a tak naprawdę to z mojej strony, słuchajcie, był żart bazujący na tym, co inni, zwykli ludzie nie studiujący psychologii myślą o psychologach, ponieważ bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że jak ktoś się dowiaduje, że jesteście psychologiem albo po studiach psychologicznych, to że wszystko o kimś wiecie, a to jest oczywiście nieprawda. Ale bazując właśnie na tym stereotypie, tak właśnie powiedziałam, więc jak tego pana to zainteresowało, to tam zmyśliłam coś na poczekaniu a propos tych potencjalnych cech, jakie ten pan może posiadać i to mu się spodobało do tego stopnia, że poprosił mnie o to, żebym się zaprezentowała w stroju kąpielowym, bo o tym wam chyba jeszcze nie wspomniałam, że trzeba było mieć ze sobą strój kąpielowy. Także zdjęłam ubranie i w obecności tych 4 dziewczyn i tego jury poprzechadzałam się trochę po sali i kiedy się ubrałam, poinformowano nas o tym, kto przechodzi dalej. Ze wszystkich 5 dziewczyn dalej przeszła tylko jedna. I pamiętam, że w momencie, kiedy zostały ogłoszone te wyniki, pomyślałam sobie, super, koniec dnia, koniec castingu, wracam do domu i teraz wszystkim będę mogła opowiedzieć, że się nie dostałam do castingu telewizyjnego i że się nie nadaje, więc już nie będą mnie ci ludzie wszyscy namawiać do castingu. I słuchajcie, w momencie, kiedy zaczęłyśmy wychodzić, a ja wychodziłam jako ostatnia, ten pan, z którym rozmawiałam o psychologii, mnie zatrzymał. I zapytał się mnie wtedy, czy byłabym w stanie schudnąć do programu kilka kilogramów. Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. I on wtedy powiedział, przechodzisz dalej. I ja wtedy, słuchajcie, stanęłam jak wryta, bo przed chwilą jeszcze myślałam, że dalej nie przechodzę. I nawet miałam gdzieś taką satysfakcję z tego, że będę mogła udowodnić znajomym, że jednak się nie nadaje, a tutaj nagle ten pan totalnie z zaskoczenia informuje mnie, że przechodzę dalej i jeszcze powiedział coś takiego, że to, co zrobiłaś, było świetne z tą rozmową o psychologu, zrób coś podobnego jutro na castingu. I ja powiedziałam, okej. I słuchajcie, jak wyszłam z tego pokoju, to dotarło do mnie, że teraz tak naprawdę wszystko się zacznie i że ten cały dzień, który spędziłam na tym castingu, już na końcu ze świadomością, że wracam za chwilę do domu, to było nic w porównaniu z tym, co się wydarzy za chwilę, czyli następnego dnia. I powoli zaczęło do mnie docierać, że następnego dnia czeka mnie występ przed prawdziwym jury. Także zrobiłam postęp w stosunku do tego, co miało miejsce na castingu do Idola. Po wyjściu z sali, w której odbywał się casting, otrzymałam nową bransoletkę. Tego wam jeszcze nie mówiłam, ale każda uczestniczka castingu miała na ręce taką bransoletkę z napisem Top Model w kolorze białym, a te, które dostały się do castingu telewizyjnego, otrzymywały tę samą bransoletkę w kolorze czerwonym. I proszę bardzo, mam tutaj dowód, tak wyglądały. Zachowałam sobie na pamiątkę, tutaj jest też data i zobaczcie, kalendarz z 2011 roku. Także otrzymałam tę bransoletkę i myślałam, że to będzie już wszystko, ale niestety okazało się, że się myliłam, ponieważ otrzymałam do wypełnienia jeszcze specjalną ankietę, drugą już tego dnia. I jak zobaczyłam tę ankietę, to się, słuchajcie, załamałam, ponieważ ona składała się z kilkudziesięciu pytań, na które należało odpowiedzieć pisemnie. I ja byłam już po kilkunastu godzinach, które spędziłam w tym budynku na Torwarze i byłam po prostu wykończona. Miałam świadomość tego, że wypadałoby się wyspać, żeby dobrze następnego dnia wyglądać na castingu telewizyjnym, a tutaj dostałam jeszcze kwestionariusz do wypełnienia. I w tym kwestionariuszu były takie pytania jak, czy lubisz rywalizację, co lubisz w życiu, czego nie lubisz, czego się boisz, jaka jest Twoja największa trauma i tak dalej, i tak dalej. I z każdym kolejnym drążeniem potencjalnych zagrożeń i rzeczy, których Wy nie lubicie,
stwierdzałam, że wypełnianie tej ankiety jest bez sensu i głównym jej celem jest to, żeby później móc wykorzystać te informacje albo w telewizji na castingu, albo w dalszych etapach na zasadzie: o, my wiemy, że Ty się boisz pająków, więc to Tobie damy pająka do trzymania na zdjęciach. Także starałam się odpowiadać tak na te pytania, żeby nie udzielać zbyt wielu informacji, ale tak czy inaczej wypełnienie ankiety było obowiązkowe i zajęło mi to około godziny i to nie wszystko, bo oprócz tego musiałam jeszcze udzielić jakiegoś wywiadu obowiązkowego jakiemuś bardzo, słuchajcie, niemiłemu dziennikarzowi, który zadawał mi podchwytliwe pytania i który mnie niesamowicie zdenerwował. Musiałam jeszcze pozować z bronią i to też uwieczniłam na zdjęciu. Także parę tych rzeczy do zrobienia jeszcze było, a na samym końcu, jak już wszystkie te rzeczy zrobiłam, poinformowano mnie, żebym koniecznie następnego dnia pojawiła się w tych samych ubraniach, w których przyszłam na precasting. I słuchajcie, podłamałam się tym, ponieważ ja już sobie w głowie uknęłam taki plan, że przyjdę lepiej ubrana, lepiej pomalowana itd., a tu się okazało, że muszę znowu założyć ten t-shirt nieszczęsny z Hello Kitty, wybrany przypadkiem i to właśnie w nim muszę się pojawić na castingu. A dlaczego? Telewizja sprzedawała ten materiał jako coś, co się wydarzało jednego dnia, czyli zarówno precasting, jak i prawdziwy casting. I po to kazali nam przyjść w tych samych ubraniach. I teraz słuchajcie, się z tego śmieję, mało tego, wykorzystałam ten pomysł i wykorzystuję w dalszym ciągu w moich vlogach na YouTubie, ponieważ od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje, gdzie vloga nagrywam nie jeden dzień, ale na przykład 2 lub 3 i wtedy, wiedząc, że tak się wydarzy, ubieram się dokładnie tak samo przez 2 lub 3 dni i później montuję film, magia montażu, moi drodzy, i publikuję jako jeden materiał z jednego dnia. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo skuteczna metoda. Jeszcze nikt nigdy nie zorientował się, że coś takiego robię, także muszę to robić naprawdę dobrze. Aczkolwiek myślę, że teraz, jak się do tego przyznałam, to będziecie wypatrywać w każdym vlogu takich momentów, które będą świadczyć o tym, że tak właśnie robię. Ale tak jak powiedziałam, robię tak rzadko, natomiast zdarzają się takie sytuacje. Także czegoś tam się dowiedziałam przy okazji castingu do Top Model, co udało mi się zaimplikować w mojej pracy na YouTubie. Wracając jednak do tematu, po precastingu wróciłam do domu o około 1:00 w nocy ze świadomością tego, że muszę rano wstać po to, żeby stawić się na kolejnym castingu, który miał się rozpocząć o 10:00 rano. I pomimo tego, że byłam zmęczona, to jednak, słuchajcie, emocje wzięły górę i zaczęłam się tak stresować, że tej nocy mało co spałam, bo ciągle się zastanawiałam, co takiego się następnego dnia wydarzy. I z tych moich planów, żeby lepiej wyglądać na tym prawdziwym castingu, nic nie wyszło. Ale kiedy pojawiłam się o czasie na Torwarze, zobaczyłam, ile tak naprawdę dziewczyn przeszło precasting i było nas około 40 z kilkuset, jakie brały udział w castingu, który odbywał się dzień wcześniej. I wśród tych dziewczyn, które były w Warszawie, stawiły się m.in. Michalina Manios oraz Angelika Feicht. Właśnie z nimi brałam udział w castingu. I co ciekawe, większość z tych dziewczyn, które były w Warszawie ze mną na tym prawdziwym castingu, przeszła do kolejnego etapu telewizyjnego i duża część z nich dostała się też do finałowej 13. Także jak widzicie, miałam bardzo dobrą konkurencję, to muszę przyznać. Po wejściu do budynku zaproszono nas na halę, na której miał się odbyć casting telewizyjny. I muszę Wam powiedzieć, że ja wtedy byłam pierwszy raz na tej hali i ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że spotęgowane tymi moimi ówczesnymi emocjami, ponieważ to była bardzo duża hala, w której panował mrok, a na samym środku tej hali był ustawiony bardzo długi, biały wybieg, oświetlony 1000, jak mi się wtedy wydawało, lamp. I na tej hali było też obecnych kilkadziesiąt osób z ekipy telewizyjnej. Mam tutaj na myśli oświetleniowców, dźwiękowców i inne osoby zajmujące się produkcją tego formatu. I powiem Wam szczerze, że jak ja to zobaczyłam, to coś białego, ogromnego na środku tej hali, to wtedy po raz pierwszy pomyślałam, żeby stamtąd uciec. Naprawdę. Słuchajcie, to mnie przeraziło.
I od tamtej pory ta myśl tego, żeby uciec jednak z tego castingu, żeby nie pokazać się przed prawdziwym jury, towarzyszyła mi nieustannie. Natomiast nie zrobiłam tego i jestem oczywiście z tego powodu dumna. Natomiast tam na tej hali był reżyser programu, który zaprowadził nas na ten wybieg, pokazał jak to wszystko wygląda, powiedział nam w jaki sposób mamy chodzić po tym podejście, gdzie się zatrzymać, gdzie znajdują się kamery. Puszczono też muzykę włączoną przy okazji tych castingów telewizyjnych, czyli Wanna Be On Top. Jeśli chcecie zobaczyć co to za utwór, to podlinkuję go w opisie pod filmem. Swoją drogą świetnie pasujący do tego typu programu. I miałyśmy też okazję przejść w rytm muzyki po tej właśnie scenie, po tym wybiegu. Powiedziano nam również, w którym miejscu mamy się zatrzymać na castingu. To miejsce było oznaczone taką różową kropeczką i powiedziano nam, że właśnie tam mamy stanąć, a przed nami, słuchajcie, a w zasadzie pomiędzy nami a jury cały czas przesuwała się jedna kamera z lewej na drugą stronę i co ciekawe, tej kamery nigdy nie widziałam w telewizji i ta kamera była irytująca, ponieważ nie pozwalała o sobie, słuchajcie, zapomnieć. W każdym razie miałyśmy taki krótki trening, zobaczyłyśmy co i jak, następnie musiałyśmy wyjść z tej hali i tam w budynku podzielono nas na dwie grupy. Jedna z grup była w przedniej części budynku, a drugą zaproszono do takiego specjalnego, stworzonego na potrzeby programu pokoju i z tego pokoju były wywoływane do tej głównej hali po 2-3 dziewczyny, a reszta zostawała na górze. Także nie było tak, że widziałyśmy występy, castingi innych dziewczyn, wręcz przeciwnie, nie miałyśmy w to, że tak powiem, wglądu. I teraz te osoby, które pracowały na dole w hali przy wybiegu, porozumiewały się z tymi, które były na górze w tym pokoju za pomocą krótkofalówek i informowały o tym, że na przykład jakaś dziewczyna przeszła dalej albo nie i w momencie, kiedy przechodziła dalej, no to kazano nam wstawać, krzyczeć, cieszyć się, wiadomo, wszystko wyreżyserowane na potrzeby programu. I w pewnym momencie wydarzyło się coś ciekawego, a mianowicie była tam taka dziewczyna, której imienia już teraz nie pamiętam, która przeszła dalej. I po wyjściu z tej hali, w momencie kiedy pojawiła się w pokoju, powiedziała, że ona rezygnuje z dalszego udziału w programie. I w tym momencie, słuchajcie, nastąpiła taka chwila ciszy. Ja do tej pory nie wiem, co takiego stało za decyzją tej dziewczyny. Czy ona poszła na ten casting po to, żeby się dowiedzieć, że się nadaje na modelkę, że chciała się sprawdzić, a później postanowiła zrezygnować, czy też zrezygnowała dlatego, że zobaczyła, z czym to się będzie wiązać, między innymi na przykład ze sprzedawaniem własnej prywatności, z różnymi wygłupami i tak dalej. Być może tego nie byłaby w stanie znieść, nie mam, słuchajcie, pojęcia. Natomiast nigdy nie powiedziano o niej w telewizji. Tak jakby zupełnie taka sytuacja nie miała miejsca. No wiadomo, mogło to zaszkodzić programowi, no bo pokazywało, że dziewczyna, którą byśmy chcieli, nagle nie chce brać udziału w naszym programie. Kiedy w końcu po 11 godzinach zaproszono mnie, żebym weszła na halę, byłam już, słuchajcie, tak wykończona tym nic nie robieniem, tym siedzeniem i po prostu czekaniem, że już mi było naprawdę wszystko obojętne. I jeszcze na domiar, słuchajcie, złego, jak zeszłam na dół, to jakiś facet się do mnie przyczepił, pewnie z ekipy Top Model, ale zaczął mnie wypytywać, jaki jest mój pomysł na ten program i jak zamierzam się sprzedać, sugerując mi, że powinnam mieć na siebie jakiś pomysł, więc ten pan mnie dodatkowo tym zdenerwował, aż w końcu nadeszła pora na to, żeby porozmawiać z Michałem Pirugiem, który, jak wiecie, przeprowadzał rozmowy przed wejściem dziewczyn na wybieg. W rzeczywistości wyglądało to w ten sposób, że jak jedna dziewczyna rozmawiała z Michałem Pirugiem, to druga już była na wybiegu, więc nie było takiego bezpośredniego przejścia od rozmowy na wybieg, tylko trzeba było znowu swoje po raz enty odczekać. Także słuchajcie, produkcja programów telewizyjnych kojarzy mi się głównie z czekaniem. To jest słowo moje klucz na określenie pracy nad takimi programami. Natomiast powracając do tematu i do Michała Piruga, tutaj wydarzyła się, słuchajcie, rzecz, o którą sama bym siebie absolutnie nigdy nie podejrzewała, ponieważ, słuchajcie, niesamowicie się zbłaźniłam przed kamerami. Na czym to polegało? Otóż w momencie, kiedy zaczęła się moja rozmowa z Michałem, Michał zapytał, jaką osobą jestem.
I ja wtedy powiedziałam, zupełnie nie wiem dlaczego, że jestem wybuchowa. I wtedy Michał zapytał, to znaczy jaka? I ja zaczęłam tłumaczyć, co to oznacza. I powiedziałam, słuchajcie, że to znaczy, że jak się kłócę z kimś, to rzucam szklankami i talerzami. I słuchajcie, ja do tej pory nie mam pojęcia, dlaczego ja wtedy coś takiego powiedziałam, ponieważ nigdy w życiu nie rzuciłam żadną szklanką i żadnym talerzem w trakcie kłótni, ale też nie tylko. W ogóle nie rzucam przedmiotami, jak się denerwuję, więc totalnie nie mam pojęcia, dlaczego coś takiego wymyśliłam na poczekaniu. Myślę, że tutaj górę wzięły emocje, już po prostu to zmęczenie, ta adrenalina i ten stres, że zaczęłam takie głupoty wygadywać. Być może jeszcze ten pan, który wcześniej mnie zagadywał i mówił, że mam się jakoś sprzedać, spowodował, że coś takiego wymyśliłam, ale słuchajcie, wstydzę się tego do dzisiaj. Ale to, co najgorsze, nastąpiło po chwili, ponieważ jak Michał usłyszał, że ja rzucam tymi szklankami i talerzami, no to powiedział, okej, to zademonstruj. Więc ja, słuchajcie, niewiele myśląc, wzięłam pierwszy lepszy jakiś koszyczek, który tam stał z boku i zaczęłam tym koszyczkiem okładać Michała i on mnie wtedy złapał, słuchajcie, w pasie i zaczęłam wymachiwać nogami i to było, słuchajcie, takie żenujące, że w momencie już, kiedy to robiłam, miałam świadomość tego, że to jest żenujące, zastanawiałam się nad tym, Dorota, co ty właściwie wyprawiasz? Ja sama siebie nie poznawałam, także to bardzo takie ciekawe doświadczenie i już wtedy zaczęłam się, słuchajcie, modlić, żeby tego fragmentu nie pokazano w telewizji, bo wtedy spaliłabym się ze wstydu, a miałam świadomość taką, że im bardziej żenujące sytuacje, tym lepiej, mówiąc kolokwialnie, żrą w telewizji, co działało na moją niekorzyść. Natomiast wtedy, słuchajcie, naprawdę zaczęłam się bardzo o siebie obawiać i o moje losy w telewizji, że tak powiem. Natomiast to, mimo że to było głupie, było tak naprawdę niczym w porównaniu z tym, co nastąpiło i jak się zachowałam już bezpośrednio na wybiegu, czyli przed prawdziwym jury. I teraz tak, w momencie, kiedy ja wyszłam na wybieg, no to musiałam się martwić o kilka rzeczy. Po pierwsze, musiałam się martwić o to, żeby prawidłowo iść i patrzeć się w odpowiednie kamery. Po drugie, iść w rytm muzyki, odpowiednio się zaprezentować i jeszcze musiałam uważać na to, żeby się nie poślizgnąć, ponieważ byłam na szpilkach, a podest był bardzo śliski. I jeszcze na końcu, słuchajcie, ta kamera, no i ten stres związany z telewizją i ta rozmowa z Michałem, która miała miejsce kilka chwil wcześniej. To wszystko spowodowało, że w momencie, kiedy uciekła muzyka, czyli ten utwór Wanna Be On Top i ja stanęłam na tej różowej kropeczce, nastąpiła chwila ciszy. I ja wtedy nie wiedziałam totalnie, co mam ze sobą zrobić, ponieważ założyłam całkiem niesłusznie, że jak ucichnie muzyka i ja stanę na tej różowej kropeczce, to jury samo się do mnie odezwie na zasadzie cześć, nie wiem, co słychać, jak masz na imię, cokolwiek. A oni nie powiedzieli nic. I przez ten ułamek sekundy cała moja wizja tego, jak powinnam się zaprezentować, po prostu upadła i nie wiedząc totalnie, jak mam się zachować, zrobiłam coś najgłupszego w swoim życiu. Chyba nie było głupszej rzeczy, którą zrobiłam, jak tak patrzę na te wszystkie lata i rzeczy, które robiłam, a mianowicie, słuchajcie, stojąc na tej różowej kropeczce, powiedziałam ni stąd, ni zowąd miau. Słuchajcie, no to jest po prostu takie żenujące, nawet jak teraz Wam o tym opowiadam, to się nie potrafię powstrzymać od śmiechu po prostu. I ja wiem poniekąd, dlaczego tak powiedziałam, ponieważ miałam tę przeklętą koszulkę z kotem Hello Kitty i cały czas obawiałam się, że jury się do tego przyczepi i że zacznie o tym kocie mówić. Więc w tej sytuacji, bardzo dla mnie stresowej, moje obawy się uwydatniły w takiej wzmocnionej formie w postaci tego miau. I ja, słuchajcie, myślałam, że się zapadnę wtedy pod ziemię. A reakcja Joanny, czy też Joanny była na to taka, że zapytałam i co, zamierzasz nam tutaj teraz miauczeć? A ja powiedziałam, nie, to dopiero początek. A Marcin Tyszka zapytał, a jaki będzie koniec? I ja powiedziałam, zobaczymy. I wtedy odezwał się Dawid Woliński, który zapytał mnie o tę moją psychologię. I ja powiedziałam, tak, skończyłam psychologię i w związku z tym wiem, co o mnie Państwo myślą. Przykładowo, pan Marcin Tyszka uważa i myśli sobie w tej chwili, że jestem za stara i za gruba na ten program, a pan, panie Dawidzie, zastanawia się właśnie, co się stało z pana ulubionymi płatkami pod oczy marki La Prairie. I słuchajcie, szkoda, że nie widzieliście wtedy jego miny,
ponieważ ja o tych płatkach powiedziałam celowo z racji tego, że Dawid Woliński był stałym klientem perfumerii Douglas, w której pracowałam, więc doskonale wiedziałam, jakich płatków tej marki używa i chyba się zorientował albo rozpoznał mnie wtedy, bo nie był dla mnie już później niemiły, powiedział tylko krótko, że jego zdaniem ja nie nadaję się na modelkę. Mówię, że nie był niemiły, dlatego że w kontraście Karolina Korwin-Piotrowska, która również była w jury, była dla mnie bardzo niemiła i w momencie, kiedy się dowiedziała, że prowadzę bloga, to z taką kpiną, jakby też trochę pogardą zapytała się mnie, a to z tego się można w ogóle utrzymać? I wiecie, zrobiło mi się wtedy po prostu głupio. Natomiast jury pytało też mnie o to, dlaczego się pojawiłam na tym castingu. Powiedziałam, że coś w stylu tego, że chcę pokazać, że każdy, niezależnie od wieku, może spełniać swoje marzenia. Jakieś takie totalne, słuchajcie, pierdoły niesprzedażowe, tak bym to określiła. Myślę, że nie będzie dla Was zaskoczeniem, że nie przeszłam dalej, bo w dalszym etapie dziewczyny jechały na Mazury, także ja tego etapu nie przeszłam. Jeśli chodzi o moją rozmowę z jury, to wspominam ją jednoznacznie jako dość niemiłą, dlatego że jury było jednak dla mnie niemiłe, ale dopiero po fakcie dowiedziałam się, z czego to mogło wynikać, bo jakiś czas później obejrzałam sobie materiał z Marcinem Tyszką, w którym on powiedział wprost, że on specjalnie jest niemiły dla uczestniczek po to, żeby one pokazały jakieś swoje emocje. Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia, po to, żeby to się dobrze sprzedało. I gdybym ja się lepiej przygotowała do tego programu, no to wiedziałabym to, miałabym to na uwadze i zachowywałabym się zupełnie inaczej. A w momencie, kiedy tego nie wiedziałam, to wydawało mi się, że jury po prostu jest dla mnie niemiłe i nie za bardzo wiedziałam, jak mam się w tej sytuacji zachować, bo jednak, wiecie, moja mama mnie dobrze wychowała, nauczyła mnie tego, żeby szanować ludzi starszych, w sensie starszych od siebie, a tutaj miałam do czynienia nie tylko z osobami starszymi od siebie, ale również z osobami publicznymi. A na dodatek byłam zestresowana i jeszcze miałam świadomość tego, że to wszystko jest nagrywane, więc nie wypada mi, przynajmniej tak mi się wydawało, być niemiłą w stosunku do jury. Także tak to właśnie wyglądało, ale tak jak powiedziałam wcześniej, gdybym widziała ten materiał z Marcinem Tyszką wcześniej, to zupełnie inaczej bym rozmawiała z jury. Także moim zdaniem kluczem do osiągnięcia sukcesu w tego typu programie jest zrobienie dobrego tak zwanego researchu i odpowiednie się do niego przygotowanie. Oczywiście ja doskonale wiedziałam, co może sprawić albo zwiększyć szanse tego, żebym przeszła dalej. Wystarczyło na przykład sprzedać swoją prywatność, powiedzieć wprost, że pochodzę z patologicznej rodziny, że jako dziecko byłam bita, że mój ojciec groził, że zabije moją mamę i że w końcu zmarł na raka płuc. I tutaj mielibyśmy już taką gotową historię smutnego dzieciństwa do sprzedania, ale nie chciałam tego robić. Poza tym ja się nie lubię nad sobą użalać i nie chciałam robić z tego karty przetargowej, więc w ogóle o tym nie wspomniałam. Ale jeżeli ktoś uważa, że to jest ok i że można w ten sposób sprzedawać swoją prywatność, żeby coś osiągnąć w mediach, no to proszę bardzo, ja się nie wtrącam. Natomiast ta i wiele innych sytuacji pokazało mi i też wiele programów tego typu, że jednak trzeba mieć jakąś historię, jeśli nie prawdziwą, to zmyśloną. Najlepiej, wiecie, mówić, że jest się z biednej rodziny, że było się maltretowanym, nie wiem, wykorzystywanym seksualnie, albo że jest się w trakcie zmiany płci, albo że chce się ją zmienić, albo że jest się, nie wiem, gejem, lesbijką, cokolwiek takiego, co spodobałoby się widzom, co sprzedaje emocje, co sprzedaje program, co przyciąga reklamodawców, bo o to w tych programach chodzi. Także ja nie chciałam tego robić i też nie byłam w związku z tym jakoś super przygotowana do tego programu, aczkolwiek gdybym była zmotywowana, żeby coś w tym programie osiągnąć, no to na pewno bym się bardzo dobrze przygotowała. A tak to wiecie, ja podjęłam decyzję o uczestnictwie w tym programie dzień przed castingiem. Ubrałam na siebie pierwsze z brzegu rzeczy, nie pomalowałam się, nie sprawdziłam, jak to wcześniej wygląda. Nie oglądałam też wywiadów z jury,
jury i to był mój błąd. Natomiast gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, czy żałuję udziału w tym programie, to powiedziałabym, że oczywiście, że nie żałuję, dlatego że ja z każdej takiej sytuacji, nawet w której mi się nie powiodło, zawsze staram się wyciągać jakieś pozytywne aspekty dla siebie i w przypadku tego castingu było tak, że ja miałam przede wszystkim okazję zmierzyć się z ogromnym stresem, z tym, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie. Teraz już wiem, jak ja się zachowuję w sytuacjach stresogennych. I wiem, że jestem zdolna, przynajmniej wtedy byłam, do takich zachowań, o których nigdy bym siebie nie posądzała. Trzeba tutaj wziąć też pod uwagę fakt, że w tamtym czasie moje obycie z kamerą było praktycznie zerowe. Teraz zachowywałam się zupełnie inaczej, dlatego że nagrywam cały czas coś na YouTube'a i nawet widzę po osobach, z którymi ja nagrywam teraz coś, a one nie są przyzwyczajone do mówienia do kamery, jak one się zachowują, więc jestem przyzwyczajona do tego, że niektórym trzęsą się ręce, innym plącze się język. To jest dla mnie coś zupełnie normalnego. Doskonale to rozumiem, bo każda umiejętność wymaga wprawy. I jeśli chodzi o castingi, to gdybym była zmotywowana, chciała zostać tą modelką, no to oczywiście chodziłabym na inne castingi. Natomiast tak czy inaczej uważam, że jeśli chce się coś osiągnąć w modelingu, to nie należy chodzić na takie castingi do takich programów, bo głównym celem takich programów oprócz zarabiania jest promocja jury jednak, a nie osób, które do niego przychodzą. Zwróćcie uwagę na to, ile osób z tych wszystkich edycji, które pojawiły się w programie, coś osiągnęło spektakularnego w modelingu. Nikt, albo prawie nikt. Ja przynajmniej nie kojarzę ani jednej takiej osoby. Więc jeżeli rzeczywiście Waszym marzeniem byłoby zostać modelem, modelką, no to obrałabym zupełnie inną drogę, znacznie dłuższą, cięższą i bardziej pracowitą niż wystąpienie w kilku odcinkach Top Model. Jeżeli natomiast chcielibyście robić karierę w telewizji, że tylko mówicie, że chcecie być modelką, modelem, a tak naprawdę z tyłu głowy macie to, żeby prowadzić własny program kiedyś w telewizji, albo stać się osobą popularną, albo jeszcze coś tam innego sobie wymyślicie, no to wtedy jak najbardziej warto brać udział w takich programach, nie tylko w Top Model, ponieważ to jest szansa jakaś tam na wybicie się, tylko w takim przypadku musicie mieć bardzo dokładnie obmyślony plan. Bez tego ani rusz. Tutaj mamy telewizję, która Was wykorzystuje, Wasz wizerunek, Wasze historie, wydobywa na światło dzienne różne rzeczy, o których niekoniecznie chcecie mówić, więc Wy z drugiej strony możecie się odwdzięczyć tym samym. Możecie powiedzieć, że tak, chcę zrobić karierę w modelingu, a jak przyjdzie co do czego, to będziecie robić karierę w telewizji. Także wszystko jest, moi drodzy, możliwe, tylko trzeba do tego podejść z głową. I teraz jeszcze kończąc tę wypowiedź, chciałabym Wam jeszcze wspomnieć o tym, czy i co dokładnie pokazano z tego castingu z moim udziałem w telewizji, ponieważ o tym, że ja brałam udział w tym castingu, wiedziało tylko kilka osób, więc w momencie, kiedy nastąpiła emisja odcinków castingowych z Warszawy, pamiętam to jak dziś, siedziałam przed laptopem na Facebooku i zastanawiałam się, kto z moich znajomych będzie oglądał ten odcinek i czy ktoś mnie rozpozna. I słuchajcie, szczęście w nieszczęściu, ponieważ rozpoznała mnie tylko i wyłącznie jedna osoba. Mój kolega z liceum, z którym nie widziałam się od czasów liceum, napisał do mnie z pytaniem: Dorota, czy to byłaś Ty? I ja mu, z tego co pamiętam, nie odpisałam. Natomiast najbardziej ucieszyło mnie w tym wszystkim to, że nie pokazano ani fragmentu z moją rozmową z Michałem, ani tego mojego nieszczęsnego miau na castingu, na rozmowie z jury. Także do tej pory jestem za to wdzięczna. Ale teraz i tak wszyscy się o tym dowiedzieli, bo Wam o tym powiedziałam. Natomiast ja Wam chciałam o tym opowiedzieć, dlatego żebyście po pierwsze wiedzieli, że warto mieć do siebie dystans. Po drugie, żebyście się nauczyli tego, że nie zawsze jest tak, jak Wy sobie wyobrażacie, że będzie. Czyli, że zakładacie, że Wy siebie bardzo dobrze znacie i w takiej sytuacji zachowacie się tak, a nie inaczej. Guzik, prawda. Nie możecie mówić o sobie, że wiecie doskonale, jak zachowalibyście się w danej sytuacji, do czasu, aż się w tej sytuacji nie znajdziecie. I ja przez ten proces przechodziłam wielokrotnie, także wiem, jak bym się zachowała, wiem, do czego jestem zdolna, jestem z siebie dumna, że się na to zdecydowałam. Warto też, moim zdaniem, chodzić na castingi po to, żeby się nauczyć obycia przed kamerą, jeśli nie nagrywacie na YouTubie.
W psychologii coś takiego nazywa się habituacją bodźca, czyli na samym początku jesteście bardzo zestresowani, ale z każdym kolejnym castingiem wszystkie rzeczy stają się dla Was bardzo naturalne, więc taką rzecz bym Wam jeszcze polecała. I teraz reasumując i kończąc już ten bardzo długi film, chciałabym Was zapytać o to, czy braliście kiedyś udział w jakimś castingu do jakiegoś programu telewizyjnego? Jeśli tak, to do jakiego? Jakie są Wasze doświadczenia z tym związane? Czy to dobrze wspominacie, czy to źle wspominacie? Jak Wam się podobał mój film? Dajcie mi proszę znać. A może Wy braliście udział w castingu do Top Model? Bardzo mnie ciekawią Wasze historie. Korzystając z okazji przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie link do wpisu na temat mojej przygody z Top Model, także jeśli jednak wolicie czytać niż oglądać różne materiały, albo po prostu chcielibyście sobie utrwalić pewne informacje, to gorąco zachęcam do przeczytania tego wpisu. W opisie pod filmem znajdziecie również, jak zwykle, listę wszystkich kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także listę rzeczy, które mam dzisiaj na sobie i rzeczy podobnych do nich. Tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.